Cześć! W tym odcinku opowiem, jak to się dzieje, że konstruktorzy i inni specjaliści mają nad czym pracować. Przedstawię, jakie mamy rodzaje projektów, jaką drogą je pozyskujemy i jak wygląda praca nad takim projektem. Opowiem również o podziale zadań w projekcie, a więc kto jest odpowiedzialny za rozwój konkretnej części na etapie projektu oraz produkcji. Na koniec przedstawię najważniejsze kamienie milowe projektów oraz cykl życia maszyny. Te informacje pomogą poznać nam, co może nas czekać po wyborze konkretnej firmy, ponieważ będziemy się orientowali, jak pozyskuje projekty i jak mniej więcej wygląda jej organizacja. Jeżeli ta tematyka Cię zaciekawiła, zapraszam do oglądania. Pierwszym sposobem pozyskania projektu jest bezpośredni kontakt klienta z wykonawcą. Pozyskanie projektu odbywa się na podstawie zamówień, a więc ktoś chce wykonać jakieś nietypowe urządzenie czy prototyp, czy tylko jego część i zgłasza się, żeby zasięgnąć pomocy i zdobyć ofertę na wykonanie takiej usługi. Klient indywidualny zgłasza się do firmy w celu przedyskutowania dostawy konkretnego urządzenia lub zmodyfikowania tego, które widział kiedyś u jakiegoś klienta czy na naszej stronie internetowej. Klient określa, czego oczekuje i prosi o przedstawienie oferty na wykonanie takiego urządzenia. Do takiego zakładu mogą zarówno zgłaszać się mali klienci z produkcji jednostkowej, a także klienci z bardzo dużymi seriami, zarówno z zamówieniem na wykonanie całych urządzeń i maszyn, jak i pojedynczych serii detali. Konstruktorzy w takim zakładzie, w zależności od wielkości, mogą zajmować się konstruowaniem pojedynczych części, a także mniejszych czy większych złożeń. Często też konstruktor potrzebny jest w takiej firmie, żeby rozwijać własne pomysły, rozwijając własne nowe produkty. Zazwyczaj konstruktor może w takim przypadku również programować maszyny CNC oraz kontrolować jakość wykonania. Taka mała firma jest ciekawym rozwiązaniem dla konstruktora, bo często przez szeroki zakres obowiązków możemy się bardzo dużo nauczyć. Oraz oczywiście bardzo dużym plusem jest to, że mamy duży wpływ na rozwój projektów. Zazwyczaj praca w takiej organizacji wygląda tak, że kierownik określa, czy urządzenia i modyfikacje mieszczą się w zakresie naszych usług. Jeżeli tak, to są podjęte próby oszacowania wykonania takiego urządzenia. Cały zespół konsultuje możliwości i wycenia wyprodukowanie komponentów ze swojej dziedziny. Czy to konstruktorzy muszą oszacować wykonanie komponentów mechanicznych, czy automatycy komponenty potrzebne do sterowania urządzeniem. Technolodzy szacują koszty produkcyjne, następnie wszystkie informacje kierowane są do kierownika, który dodaje różne koszty zakładowe i przygotowuje ofertę dla klienta. Jeżeli oferta wraz z ceną i wszystkimi wymaganiami odpowiada klientowi, można podpisać kontrakt i możemy zacząć projektować zamówione urządzenie, część czy podzespół. Kolejnym sposobem pozyskania projektu jest przetarg. Projekty przetargowe zazwyczaj odbywają się w rządowych instytucjach lub takich, gdzie zamawiający, również firma prywatna, ma dofinansowanie do realizacji projektu, czy to dofinansowanie rządowe, czy z Unii Europejskiej. Zamówienia przetargowe wyglądają mniej więcej tak, że na samym początku mamy dialog techniczny z klientem, który doprecyzowuje swoje wymagania do przetargu. Jest wtedy czas na różne omówienia i przedstawienia swoich koncepcji wykonania. Być może klient do końca nie wie, co jest dla niego najlepsze i to jest najlepszy moment na sprecyzowanie wszystkich detali. Następnie przechodzimy do ogłoszenia przetargu. Nasz projekt musi być już w dość zaawansowanym stadium. Musimy mieć szczegółowe wyceny poszczególnych komponentów, bardzo dobrze znać możliwości wykonania na warsztacie lub u podwykonawcy, który może nam wykonać to, czego nie możemy zrobić we własnym zakresie. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe składamy własną ofertę, w której uwzględniamy wszystkie informacje niezbędne do spełnienia warunków przetargu, uwzględniając informacje techniczne, cenę czy warunki dostawy. Ostatnim etapem przetargu jest wybranie tej oferty, która spełnia wszystkie wymagania i jest najkorzystniejsza, uwzględniając takie czynniki jak cena czy czas dostawy. W takim przypadku ten oferent, który najbardziej odpowiada wymaganiom, jest wygranym z przetargu. Po podpisaniu umowy i załatwieniu wszystkich formalności możemy przystępować do pracy nad projektem. Sposobem rozwoju firmy, której celem jest zachęcenie klienta do kupienia ich produktów zamiast konkurencji, jest rynek, a więc sprzedaż hurtowo-detaliczna. Firma sama musi dbać o to, żeby rozwijać swoje produkty i być konkurencyjną na rynku.
Zazwyczaj są to korporacje, które mają swoje rozbudowane sieci marketingowe, konstrukcyjne, produkcyjne i serwisowe. Najłatwiejszym przykładem, który jest wszystkim znany, są samochody osobowe. Dział projektowy dba o to, aby auto było atrakcyjne stylistycznie. Dział konstrukcyjny i technologiczny dba o to, żeby zaprojektować auto na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, niezawodności i serwisowania, uwzględniając stylistykę projektantów linii nadwozia. Dział badań technicznych musi przetestować wyprodukowane prototypy, przeprowadzić badania homologacyjne i zbadać niezawodność auta. Dział marketingu musi pozyskać klienta, udowodniając, że jego auto jest lepsze od auta konkurencji. Dział serwisu musi prowadzić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dając jednoznacznie feedback do działu projektowego, które komponenty najczęściej ulegają awarii, a które działają niezawodnie. Dzięki temu najbardziej awaryjne komponenty są przekonstruowane i naprawione. W ten sposób dąży się do uzyskania optymalnej niezawodności, który przyciąga nowych klientów. Możemy również zdecydować się na podjęcie pracy naukowej. Taki typ pracy możemy znaleźć w instytutach, czyli w samodzielnej instytucji badawczej lub na uczelni w konkretnym wydziale i następnie w odpowiedniej katedrze. Projekty, nad którymi pracuje się w sektorze naukowym, są potrzebą rozwinięcia nowej technologii, opracowania badań, usprawnienia istniejących technologii czy opracowanie nowych maszyn. Tematem pracy może być również rozwiązanie jakiegoś problemu, z którym boryka się jakaś firma i nie ma możliwości sprzętowych i kadrowych, żeby ten problem przeanalizować i rozwiązać. W takim przypadku taka firma może zwrócić się do instytutu czy katedry z prośbą o analizę i sposoby rozwiązania takiego problemu. Możliwości w pracach naukowych są bardzo rozwojowe, można brać udział w bardzo wymagających i ciekawych projektach z różnych branż, czy to medyczna, militarna, spożywcza czy kosmiczna. Jak już w jednej z dróg projekt zostanie pozyskany, trzeba rozdzielić odpowiednio pracę tak, żeby projekt był sprawnie rozwijany. Generalnie wygląda to następująco. Projektant odpowiada za stylistykę urządzenia, projektuje linię nadwozia i ogólnie wszystko to, co widać. Projektant odpowiada za to, żeby przyciągnąć uwagę klienta swoim produktem. Czy to jest auto, motocykl czy odkurzacz. Każdy chce mieć produkty nie tylko działające, ale i przyjazne stylistycznie. Za mechaniczną część projektu odpowiada konstruktor. Jest on odpowiedzialny za odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji, napędów, przeniesienia napędu oraz wszystkich elementów mechanicznych wykonujących konkretną pracę. Uwzględniając oczywiście przy tym niezawodność i bezpieczeństwo maszyn. Konstruktorzy wykonują modele 3D, wykonują niezbędne obliczenia wytrzymałościowe, dobierają odpowiednie napędy, elementy handlowe i dbają o to, żeby wszystkie komponenty mechaniczne wykonywały swoje zadania. Konstruktorzy dają jednocześnie feedback dla projektantów, czy to, co wykonali, jest możliwe do wyprodukowania, czy jednak trzeba coś zmienić. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam do odcinka, w którym pokazuję, jak wygląda praca konstruktora. Instalacje dodatkowe, takie jak hydraulika, pneumatyka, układy gazowe, a więc wszystkie instalacje dodatkowe, które są wymagane do poprawnego działania konkretnego urządzenia. W przypadku mniej skomplikowanych projektów zadanie te może wykonywać zarówno konstruktor, który dodatkowo ogarnia też którąś z tych dziedzin, ale zalecane jest, żeby konstruktor stworzył jedynie warunki układu, a zajęła się tym konkretna firma, która na przykład dostarcza komponenty hydrauliczne czy pneumatyczne. Posiadają oni specjalistów, którzy najlepiej dobiorą wszystkie potrzebne komponenty według dostarczonych wymagań działania układu. Automatyk odpowiada za sterowanie maszyny i urządzenia, tak aby odpowiednio wykonywała swoje zadania. Automatycy muszą zapewnić również dobór wszystkich komponentów, które będą niezbędne do sterowania i odczytywania informacji z urządzenia, co się z nią konkretnie dzieje, oraz za stworzenie odpowiedniego programu, który będzie przetwarzał informacje ze wszystkich komponentów elektrycznych, takich jak encodery czy czujniki. Automatycy tworzą również centrum kontroli urządzenia, z którego w zależności od rodzaju urządzenia czy maszyny możemy wybrać jeden z zaprogramowanych cykli pracy albo stworzyć centrum operatora, który będzie miał pod ręką wszystkie niezbędne joysticki, dźwignie, przełączniki, dzięki którym będzie mógł sterować maszyną. Za technologię wykonania odpowiada technolog, czasem zwany też szefem produkcji. Technolodzy odpowiadają za zaplanowanie produkcji w sposób najbardziej efektywny.
Muszą nadzorować prace produkcyjne, takie jak frezowanie, toczenie czy spawanie, oraz montażowe, nadzorowanie pracy monterów i serwisantów. Technolog podejmuje również decyzję, czy pewne komponenty będą wykonywane w warsztacie zakładowym, czy jest potrzebne doposażenie konkretnych maszyn w nowe narzędzia handlowe, a może jednak wykonanie narzędzi specjalnych, dzięki którym będzie można wykonać operacje niemożliwe do wykonania handlowymi narzędziami, albo po prostu dzięki którym zwiększymy efektywność prac frezerskich czy tokarskich. Technolog może jednak zdecydować się na wykonanie zlecenia na zewnątrz u podwykonawcy, np. z przyczyn braku odpowiedniego sprzętu czy odciążenie własnego warsztatu mniej ważnymi detalami. Technolodzy mają największą ogólną wiedzę o warsztacie, z tego względu zazwyczaj to oni wyceniają wykonanie konkretnych detali, spawania czy montażu. Oczywiście nie ma jednego technologa od wszystkich procesów wytwarzania. Obróbka skrawaniem, odlewy, kucie czy proszki spiekane powinny mieć swojego osobnego technologa, bo są to zbyt rozbudowane technologie wytwarzania, żeby zajmował się nią jeden człowiek. Głównym filarem produkcji są technicy produkcyjni, a więc programiści CNC, frezerzy, tokarze, ślusarze, spawacze i wiele innych, z różnych branż i zajmujących się odpowiednimi technikami wytwarzania, których nie sposób zliczyć. Programiści CNC planują proces wykonania detali, tworzą G-kody z pomocą oprogramowania CAM dla bardziej skomplikowanych detali oraz czasami piszą programy ręcznie lub z wykorzystaniem kreatora obróbki bezpośrednio w maszynie. Frezerzy i tokarze pracujący z maszynami CNC piszą mniej skomplikowane programy bezpośrednio w maszynie, ręcznie lub z wykorzystaniem kreatora, podobnie jak programiści CNC. Ci pracujący na konwencjonalnych maszynach prowadzą obróbkę ręcznie, zdając się głównie na własną wiedzę i doświadczeniu. Dbają oni o stan maszyny i narzędzi, przeprowadzają proces obróbki i sprawdzają zgodność detalu z dokumentacją techniczną. Spawacze dbają o poprawne wykonanie spawania. Poprawne wykonanie jest możliwe jedynie przez wykonanie spawu przez doświadczonego spawacza, który wie, jak wykonać cały proces, żeby spaw był najmocniejszy i nie odkształcił spawanej geometrii. Mówiąc najprościej, technicy produkcyjni muszą znać się na swojej pracy, odpowiednio dobierać parametry obróbki, muszą bardzo dobrze znać materiały i wiedzieć, jak zachowują się one podczas obróbki mechanicznej, plastycznej czy cieplnej. Aby odpowiednio zmontować zaprojektowane zespoły, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści od montażu. Dają oni odpowiedni feedback, jeżeli zauważą coś niepokojącego. Ich praca jest bardzo ważna, a najważniejsze jest doświadczenie i skrupulatność. Od ich dobrze wykonanej pracy zależy niezawodne działanie układu mechanicznego. Monterzy uruchamiają również w razie potrzeby hydraulikę, pneumatykę i wszystkie instalacje dodatkowe. Elektrycy montują instalacje elektryczne, czujniki, panele sterowania, sprawdzają poprawność połączeń i zabezpieczenia mechaniczne okablowania. Elektrycy ściśle współpracują z automatykami. Kontroler jakości odpowiada za wykonanie wyrobu zgodnego z dokumentacją techniczną oraz sprawdzają spełnienie wymaganych norm. Dział jakości może mieć uwagi dotyczące produkcji, dokumentacji czy archiwizacji. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem od początku do końca, w tym sprawdzenie, czy wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem, jest kierownikiem projektu. Kierownik projektu musi wiedzieć, czy zaistniały jakieś problemy, które mogą zagrozić wykonaniu projektu w terminie. Jeżeli tak, musi zadziałać w celu eliminacji problemu. Menedżer zarządzający, kierownik czy prezes. Różnie określa się to stanowisko najwyższego w hierarchii zarządcę. W zależności, czy jest to firma prywatna, państwowa czy międzynarodowa, ich zadanie jest jednak zawsze takie samo. Menedżer najwyższego szczebla odpowiada za nadzór nad projektami i sprawdza, czy różne projekty ze sobą nie kolidują, np. czasowo. Decyduje o wszystkich ważnych kwestiach, takich jak przyjęcie lub odrzucenie jakiegoś projektu, nawet ze względów obecnego obłożenia pracą działu projektowego czy produkcyjnego. Negocjuje terminy dostaw i podejmuje decyzję, czy wzmocnić którąś z komórek, czy to projektowych i zatrudnić nowego konstruktora czy automatyka, czy na przykład pomyśleć nad zakupem kolejnej maszyny, która wzmocni możliwości warsztatowe. Może oczywiście też tak być, że planuje zwolnienia jednostek, które się nie sprawdzają, albo w krytycznym przypadku decyduje o grupowych zwolnieniach w zakładzie. Podsumowując, zajmują się oni w zależności od szczebla zarządzającego, zarządzaniem w firmie czy to projektu, zgrywanie finansów, a także zbilansowanie wydatków na rozwój firmy. Może być to rozwój sprzętowy, może być to rozwój kwalifikacji pracowników, odpowiada za morale pracowników, a więc
odpowiednie wynagradzanie za dobrze wykonaną pracę i motywowanie do podnoszenia poprzeczki. Podczas wykonywania projektu niezbędne jest zaangażowanie całego zespołu i ciągły przepływ informacji między konstruktorami, technologami, automatykami i innymi specjalistami. Każdy w zespole powinien wiedzieć, nad czym pracują inni i w razie czego wiedzieć, kogo o coś zapytać. Przykładem może być konieczność doboru innego niż wcześniej zakładaliśmy silnika elektrycznego. Jeżeli konstruktor w tym przypadku pomyśli, że potrzebuje większy moment obrotowy z serwosilnika, żeby wykonać pracę jakiegoś mechanizmu, musi to skonsultować z automatykiem, czy będzie możliwy dobór mocniejszego silnika i dopasowanie go do systemu, w którym pracuje automatyk. Czy może jednak niezbędne będzie zastosowanie odpowiedniego przełożenia, aby uzyskać wymagany moment. Albo może być sytuacja odwrotna. Jeżeli automatyk z jakiegoś powodu będzie chciał zmienić serwosilnik na przykład na inny model, powinien zapytać konstruktora, czy ten serwosilnik będzie odpowiedni na przykład ze względu na gabaryty czy rodzaj przyłącza. Podsumowując, najważniejsze w zespole projektowym i produkcyjnym jest współpraca i zaufanie do każdego z członków zespołu. Jak już orientujemy się, jaką drogą projekty są pozyskiwane i kto za co odpowiada w projekcie, możemy sobie przybliżyć główne kamienie milowe rozwoju projektu i zarazem cykl życia maszyny, bo w pewnych punktach te dwa zagadnienia się pokrywają. Pozyskanie projektu w jednej z 4 dróg, które opisałem. Następnie musi powstać dokumentacja techniczna maszyny. Dokumentacja techniczna zawiera wszystkie informacje dotyczące budowy maszyny, w tym części mechanicznej, elektrycznej, automatyki i innych instalacji. Nad dokumentacją pracują specjaliści, o której wspomniałem we wcześniejszej części tego odcinka. Następnie mamy budowę, a więc wyprodukowanie naszej maszyny czy urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną. Polega to na wyprodukowaniu wszystkich części oraz zamówieniu elementów handlowych. Po skompletowaniu detali i części handlowych można przystąpić do montażu podzespołów, zespołów i urządzenia, a następnie ustawienia geometrii i kalibracji urządzenia. Po wyprodukowaniu naszego urządzenia musimy je poddać badaniu certyfikującemu, które potwierdzi nam zgodność z podlegającymi jej normami. Certyfikat potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów nazywany jest deklaracją zgodności. Do tego momentu powinna również powstać instrukcja użytkowania, która zostanie dostarczona wraz z urządzeniem dla klienta. Kolejnym etapem jest uruchomienie. W przypadku dużych maszyn na uruchomienie jeździ wykwalifikowany serwis, który uruchamia urządzenie i szkoli wyznaczoną grupę pracowników z jej obsługi. W przypadku sprzedaży np. piekarnika jest dołączona instrukcja użytkowania z wytycznymi do pierwszego uruchomienia i ponownego używania urządzenia. Zapewnienie przeglądów i serwisów gwarancyjnych jest ostatnim kamieniem milowym projektu. Kolejne 2 punkty nie są już kamieniami milowymi projektów, ale zaliczają się do cyklu życia maszyny i warto o nich wspomnieć. Utrzymanie pogwarancyjne, a więc przeglądy pogwarancyjne, serwisowanie, wymiana zużytych części i remonty maszyny są niezbędne do długiego i niezawodnego jej działania. Utrzymanie pogwarancyjne jest również bardzo dochodowym źródłem utrzymania dla firmy, która je wykonuje, a więc zazwyczaj dla producenta tej maszyny. Po wieloletniej pracy maszyna kończy swój żywot w procesie złomowania, ewentualnie jako eksponat muzealny. Warto tu podkreślić, że samo sprzedanie maszyny czy urządzenia nie gwarantuje sukcesu. Sukces osiągamy dopiero po tym, jak urządzenie działa sprawnie i bezawaryjnie przez cały okres gwarancyjny. Tylko i wyłącznie dobrze wykwalifikowany zespół projektowy, czy to z dziedziny konstrukcji mechanicznej, elektrycznej, czy z każdej dziedziny, która wchodzi w to urządzenie, zapewnia nam ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii do minimum. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, sposoby pozyskania projektu, rozdzielenie pracy i kamienie milowe projektu, musimy być świadomi, że najważniejsi w tym wszystkim są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. W zespole projektowym nie ma mniej albo bardziej ważnych stanowisk. Każde stanowisko jest tak samo ważne z punktu widzenia projektu i całej firmy. Co z tego, jak w firmie będzie świetny prezes, kiedy nie będzie mógł znaleźć konstruktora, który zaprojektuje niezawodną maszynę, bez technologa, który zaplanuje produkcję bez wąskich gardeł, automatyka, który nie stworzy przyjaznego i bezpiecznego systemu sterowania i techników warsztatowych, którzy będą potrafili dokumentację zamienić w detale, a nie złom.
Aby zespół działał jak należy, każde ogniwo, a więc specjaliści ze swoich gałęzi powinni być dobrze opłacani. Jak to mówi klasyk, nie ma nic za darmo. Za darmo pracują tylko amatorzy i partacze. No i w sumie aktualne. Oczywiście mamy specjalistów mniej i bardziej ambitnych, mniej i bardziej ogarniętych, a więc tych, którzy znają się na swojej robocie i lubią to, co robią. Ciągle uczą się nowych rozwiązań i tych, którzy chcą się prześliznąć obok projektu, tak żeby się za dużo nie narobić. Na szczęście powoli rynek jest bardziej świadomy, ale czy to powoli wystarczy, zobaczymy za jakiś czas. Wiadome jest jedno. Każdy szanujący się kraj inwestuje najwięcej właśnie w przemysł i własne rozwiązania technologiczne. Tego wszystkiego nie trzeba im tłumaczyć. USA, Niemcy, Francja, Indie, Chiny, Korea Południowa, Tajwan czy Japonia. Tam nie trzeba tłumaczyć, że przemysł i nasycenie technologią jest najważniejszą gałązią gospodarki kraju. Na dziś to tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, pomyślcie również o znajomym, który może być zainteresowany taką tematyką, ale nie trafił na ten kanał. Odeślijcie linka i polećcie obejrzenie. Jeżeli czekacie na kolejny odcinek, koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnej premiery. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do aktywności w sekcji komentarzy, można tam wyrazić swoją opinię na temat filmu albo zadać jakieś pytanie, postaram się znaleźć odpowiedź. Zapraszam również do obejrzenia innych moich filmów. Dzięki za oglądanie, cześć!